Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy załamanie na rynku nieruchomości da recesję w gospodarce? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, informuję oczywiście, że te wszystkie wykresy, które zostały wykorzystane do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch miejsc, z platformy Xstation i z Bloomberga. Ale na początku zachęcam także, żeby wziąć udział w XTB Master Class. Czy załamanie na rynku nieruchomości da recesję w gospodarce? Ten temat będzie dzisiaj ciekawy, będę go poruszał, ponieważ znalazłem kilka bardzo interesujących wykresów pokazujących, że w ostatnim czasie może dojść do reperkusji spowodowanych podwyżkami stóp procentowych na rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i to właśnie ten czynnik może doprowadzić faktycznie do prawdziwej recesji w amerykańskiej gospodarce, do tego, że będziemy wkrótce świadkami bardzo podobnego zjawiska, które obserwowano w latach 2007-2009. Czy tak się stanie, zobaczymy. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jak nastroje w sektorze budowlanym przekładają się na zachowanie stopy bezrobocia i gdyby zachować proporcje dotyczące tego, jak na przestrzeni historii zachowywał się ten sentyment, to na chwilę obecną te nastroje sygnalizowałyby, że wzrost bezrobocia w Stanach Zjednoczonych może sięgnąć nawet 7% i to jest naprawdę spore ostrzeżenie przed tym, że wkrótce, że w perspektywie następnych miesięcy i kwartałów może dojść do naprawdę mocnego tąpnięcia na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i oczywiście należy być na to przygotowanym, że konsekwencje podwyżek stóp procentowych mogą być także bardzo złe dla rynku nieruchomości. A dzisiaj poznaliśmy te dane z rynku nieruchomości. Były to rozpoczęte nowe budowy, które były troszeczkę gorsze niż zakładały prognozy na poziomie 1 479 000, ale pozwolenia na budowę wciąż były bardzo na przyzwoitych poziomach, lekko pokonały prognozy, więc tutaj jakiegoś większego negatywnego czynnika spychającego bardzo te wskaźniki w dół nie widać. Natomiast oczywiście sytuacja może być wkrótce bardzo negatywna z powodu oczywiście konsekwencji podwyżek stóp procentowych, ponieważ dopiero niedawno stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych przekroczyły tą neutralną stopę procentową, która jest mniej więcej w pasie 2,53% i dopiero pokonanie tej neutralnej stopy procentowej ma wywoływać negatywne konsekwencje w gospodarce, więc naprawdę będziemy bardzo bacznie przyglądać się temu, co się dzieje na amerykańskim rynku nieruchomości, czy po prostu ten schemat sprzed 15 lat zacznie się w tym wypadku powtarzać. Na następnym wykresie chciałbym pokazać właśnie, jak rosnące stopy kredytów hipotecznych przekładają się właśnie na pozwolenia na budowę, jak tutaj te przełożenie może wkrótce mieć miejsce, jak rosnące stopy procentowe mogą się przyczynić w najbliższej przyszłości do spadku przyszłej sprzedaży na rynku nieruchomości. I te oczywiście wykresy dają negatywny obraz tego, co może się wydarzyć i oczywiście źle wróżą dla rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. I pytanie, czy załamanie na rynku nieruchomości da recesję w gospodarce Stanów Zjednoczonych, jest jak najbardziej uzasadnione. Natomiast to, co moim zdaniem powinno być niezwykle ważne podczas całej dzisiejszej sesji, co powinno nawet doprowadzić do mrożenia krwi w żyłach tych wszystkich inwestorów, którzy liczyli na jakąś pozytywną reakcję rynków kapitałowych w ostatnich dniach, to oczywiście zachowanie rynku długu na całym świecie, ponieważ ten dział, który teraz zaczynam, będzie poświęcony rynkowi długu, rynkowi pieniężnemu. Ponieważ dzisiaj się okazało, że zmiana percepcji dotyczącej tego, jakie mają być zachowania na rynku repo w Niemczech, doprowadziły do mocnego tąpnięcia na niemieckich obligacjach dwuletnich. I widzimy tutaj ten ruch, który był wywołany tymi zmianami na rynku repo i w konsekwencji doprowadziło to do tego, że bardzo mocno spadł popyt na niemieckie obligacje i także jesteśmy na rekordowo niskich poziomach popytu, więc rynek sygnalizuje, że nie akceptuje tych poziomów rentowności i to wyciska te rentowności dzisiaj w górę. Zaczęło się od tych niemieckich papierów. Rentowność niemieckich papierów, tych 10-letnich, na które patrzymy praktycznie każdego dnia, już atakuje te ostatnie maksima z dużą szansą, że je pokonamy. Natomiast jeżeli jesteśmy w strefie euro,
to oczywiście patrzymy w tym wypadku na spread między włoskimi a niemieckimi obligacjami. On jest mniej więcej teraz na poziomach, jeżeli patrzymy w krótkoterminowej perspektywie, w strefie oporów między 230 a 250 punktów bazowych, natomiast długoterminowa perspektywa pokazuje, że gdyby te strefy były pokonane, to oczywiście znowu pojawi się ryzyko rozpadu strefy euro i pewnego rodzaju negatywny, dodatkowy czynnik działający na niekorzyść waluty euro może się pojawić i warto w takiej sytuacji cały czas obserwować, czy takie ryzyko się pojawia, a gdyby te ryzyko monitorować poprzez CDS na Włochy, to widzimy, że te CDS rosną, ale jeszcze nie przekraczają poziomów ekstremalnych obserwowanych w ostatnich nawet kilku latach, więc na razie pewnego rodzaju mocnego ryzyka nie ma, natomiast to ryzyko obserwowane jest i zaczyna powoli rosnąć. Na następnym odcinku rynku długu skupmy się teraz na tym, co się dzieje na japońskich obligacjach, ponieważ wzrost rynkowych stóp procentowych prowadzi także do wzrostu tych rynkowych stóp procentowych w Japonii i znowu wystąpi ciśnienie na to, żeby Bank of Japan poddał się i nie bronił już tej górnej bandy na rentowności japońskich obligacji 10-letnich na poziomie 0,25%. Jak widzimy, presja cały czas trwa, presja jest coraz silniejsza, no i zastanówmy się, co się może wydarzyć, jeżeli Bank of Japan by się poddał. To oczywiście jen japoński w takim wypadku powinien bardzo dynamicznie zacząć tracić na wartości, a zachowanie tych swapów to jest moim zdaniem sygnał, że te ciśnienie na to, żeby Bank of Japan się poddał, jest coraz większe. Na następnym wykresie jeszcze raz przypominam, jaka jest skala interwencji w ostatnim czasie na to, żeby jednak obronić ten poziom 0,25 na japońskich 10-latkach. Pamiętamy, że ta interwencja sprzed kilku tygodni wyniosła 25 miliardów dolarów, czyli naprawdę była bardzo duża, ale jak widzimy, nie doprowadziła do odwrócenia tendencji. Cały czas ta presja jest wywoływana. No i zobaczymy, to jest także temat na przyszłość, czy Bank of Japan się podda w rejonie tej górnej bandy, która jest wyznaczona na wykresach. Jeżeli jesteśmy oczywiście na rynku długu, to patrzymy, co się dzieje na amerykańskich obligacjach i dzisiaj także tutaj konsekwencją to, co się wydarzyło w Niemczech, jest to, że amerykańskie obligacje przebijają i to wyraźnie z hukiem poziom 4% rentowności, idą znowu w górę i prawdopodobnie będziemy już teraz przygotowywać się pod następną podwyżkę stóp procentowych. Rynek tych amerykańskich obligacji poddaje się na poziomie 4%, a to wywołuje także konsekwencje na wszystkich innych obligacjach na świecie, o czym za chwilę będę mówić. I moim zdaniem to jest także wielkie ryzyko dla rynku ryzyka, ponieważ, no jak wiemy, w ostatnim czasie rosła nadzieja na to, że dojdzie do pewnego rodzaju odwrócenia tendencji, co doprowadzi do wzrostu popytu, apetytu na ryzyko i zobaczymy, czy te wzrosty rentowności rzeczywiście są już w cenach, czy też nie. Czy rentowność, nawet jeżeli wzrośnie amerykańskich obligacji do 5%, będzie już zdyskontowane przez rynek kapitałowy, czyli że nie będzie mocnych spadków indeksów giełdowych, ponieważ ponieważ koncentrować się tylko na zachowaniu amerykańskich obligacji i rzutować to, co się ma wydarzyć na rynku, na Wall Street, na giełdzie, to w takiej sytuacji dzisiejsza sesja powinna przynieść bardzo mocne spadki, kontynuację, nawrót do tendencji spadkowej, więc zobaczymy, dzisiaj będziemy testować, czy faktycznie te powiązanie cały czas istnieje, czy ta łączność, czy ta korelacja się powoli zmniejsza. Jak pamiętamy, mamy za 2 tygodnie decyzje banków centralnych i będziemy wiedzieć więcej, jakie są te stopy procentowe banku centralnego. Być może rynek także się pod to przygotowuje, stąd też taka reakcja. Rynek pieniężny na początku sesji na Wall Street pokazuje, że w marcu przyszłego roku stopy procentowe mają być na poziomie 4,94%. Od początku dzisiejszego dnia w Europie 5 punktów bazowych, mniej więcej ta implikowana stopa procentowa poszła w górę, no ale fakty są fakty, że są takie, że będziemy prawdopodobnie zbliżać się i wyceniać już stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych na poziomie 5%. I oczywiście konsekwencją tego jest wyprzedaż polskich obligacji. Rentowność już z hukiem przebija ten poziom 8%, ostatnie maksima. Jesteśmy najwyżej od ponad 15 lat na rentownościach polskich obligacji. Podobne zjawisko, ale chociaż w mniejszej skali widzimy na czeskich obligacjach. W tym wypadku tutaj piątki także zaczynają zbliżać się już do tych swoich czerwcowych maksimów, ale jeszcze raz przypominam,
Czesi bardzo konsekwentnie wydają swoje rezerwy walutowe, żeby bronić czeskiej korony. Są też relatywna lepsze zachowanie czeskiej waluty względem na przykład polskiego złotego. I nie wspominając nawet o węgierskim forincie. Także na rynku długu jest bardzo ciekawie, wiele się dzieje i ten rynek długu będzie także oczywiście rzutował na to, co się może wydarzyć na rynku nieruchomości, więc obserwujmy, czy czasem nie dochodzi do załamania na rynku nieruchomości i czy to nie da recesji w gospodarce Stanów Zjednoczonych, ponieważ te naczynia powiązane są ze sobą bardzo ściśle. Konsekwencje podwyżek stóp procentowych, raczej to, co jest powodem podwyżek stóp procentowych, to jest oczywiście inflacja i dzisiaj poznaliśmy ostateczne dane o wrześniowej inflacji dla strefy euro. Tutaj była ona na poziomie 9,9, natomiast dla Wielkiej Brytanii było to 10,1% i teoretycznie powinno to dać umocnienie funta brytyjskiego, ale zobaczymy, czy faktycznie takie powiązanie występuje. Natomiast to, że taka Retail Price Index, który jest specjalnym takim miernikiem inflacyjnym w Wielkiej Brytanii, był wyraźnie gorszy niż zakładały prognozy, może dać napęd ku temu, żeby stopy procentowe w Wielkiej Brytanii także jeszcze bardziej poszły w górę. Będziemy do tego oczywiście ściśle wracać. I na koniec działu poświęconego tej inflacji, mapa inflacji w strefie euro. No i jak na dłoni widać, gdzie w strefie euro inflacja przekracza 20%. No i tak zastanówmy się, jak bardzo bank centralny musiał drukować na Litwie i w Estonii, że ta inflacja przekroczyła tam grubo 20% i sięga nawet 25%. Widać, że nie jest dopasowana gospodarka krajów bałtyckich do tego, co się na przykład dzieje we Francji, czy też w innych częściach strefy euro. No i teraz reakcje rynkowe, ponieważ konsekwencją wzrostu rynkowych stóp procentowych jest umocnienie amerykańskiego dolara. Wracamy poniżej poziomu 0,98 z dużą szansą, że będziemy wkrótce na poziomie 0,97. Umocnienie amerykańskiego dolara to jest oczywiście risk off na giełdach. Nie lubi tego na przykład złoty, nie lubią tego surowce, o czym za chwilę będziemy mówić. Natomiast sam indeks dolarowy odbija od swojego najbliższego wsparcia, czyli prawdopodobnie konsekwencją tego będzie następna fala umocnienia amerykańskiej waluty. I jeżeli patrzymy na rentowności obligacji, które rosną na umocnienie amerykańskiego dolara, to jest bardzo duża szansa, że nawet w najbliższych godzinach przekroczymy poziom 150 na dolar-jenie. No i nie widać tutaj na razie tego obrońcy, który mógłby szybko doprowadzić do korekty. A jako że hossa to jest wspinaczka po ścianie strachu, to być może trwale wyjdziemy nad poziom 150, bo te nawet długoterminowe opory gładko są pokonywane. Kabel na razie pozostaje generalnie bez zmian, ponieważ na eurofuncie utrzymujemy się cały czas w okolicach 0,87. Ten poziom jest cały czas broniony. Nie pozwolono na to, żeby się funt osłabiał po tych danych o inflacji i widocznie będziemy cały czas tutaj czekać na następne wydarzenia, które wybiją rynek funta brytyjskiego z tej konsolidacji w tym miejscu. Rynkowe stopy procentowe idą w górę, rynek ryzyka reprezentowany przez Bitcoina także spada, ale te spadki to są na razie bardzo ślamazarne, nawet nie wróciliśmy poniżej poziomu 19 000 dolarów, czyli generalnie tutaj niewiele się dzieje, natomiast spadają futures na indeks S&P, bo ten materiał tworzę nieco po godzinie 14:30 i prawdopodobnie po niższym otwarciu zobaczymy spadki. Tak wynikałoby z zachowania rynkowych stóp procentowych, więc jestem dzisiaj ciekawy, czy faktycznie jest to powiązanie cały czas widoczne, czy wzrost rynkowych stóp procentowych do nowych poziomów BESSY na amerykańskich 10-latkach przełoży się na spadki indeksów giełdowych. Teoretycznie tak powinno być, natomiast każde inne zachowanie indeksów giełdowych dzisiaj na Wall Street będzie oznaką siły popytu, że popyt jednak broni tego poziomu 3600 punktów, który jest kluczowy i będzie to zachęta do tego, żeby próbować jednak wyciągać te indeksy giełdowe tak wysoko, jak się tylko da i to pomimo tej perspektywy następnych podwyżek stóp procentowych. Indeks DAX także próbuje korekty, ale na razie tutaj jest ona dość także niemrawa. Także myślę, że niemieckie indeksy giełdowe czekają na to, co się wydarzy na Wall Street. Rynek surowcowy zachowuje się moim zdaniem najgorzej, ponieważ spada cena miedzi bardzo wyraźnie, próbując się wybić z tej konsolidacji z ostatnich dni. To, czego nie lubi złoto, to wzrosty rentowności i umocnienie amerykańskiego dolara, więc mocne spadki ceny złota mogą być obserwowane, nawet z tym, że
padnie poziom $1600, więc bądźmy gotowi na to, że taki scenariusz może się pojawić. No i ropa naftowa, która w tym wypadku może być także wykorzystywana jako taki czynnik zwiększający presję na wyceniającą w najbliższym czasie recesji w amerykańskiej gospodarce, ale ku temu jest oczywiście potrzebny mocny spadek, ruch w dół, a na tym wykresie widać, że informacje od Amerykanów płyną, że w okolicach $70 będą znowu napełniane rezerwy strategiczne ropy naftowej tego kraju. Czy tak się stanie? Zobaczymy. To, że amerykański dolar się umacnia, rentowności idą w górę, to jest oczywiście czynnik, który jest negatywny dla polskich aktywów. Teraz przejdziemy do działu o polskich aktywach. Poznaliśmy dzisiaj dane o zaufaniu konsumenckim i były one najgorsze w ogóle w historii, odkąd ten wskaźnik był publikowany. Ewidentnie wpływ wojny jest obserwowany. To wydarzenie dotyczące tego, jak zachowują się wskaźniki zaufania konsumenckich, to nie są tylko lokalne polskie specyfiki, ale obserwujemy je w całej Europie. Wystarczy sobie zobaczyć, jak kształtuje się wskaźnik ZEW w Niemczech, czy też inne wskaźniki pokazujące nastrój, takie jak PMI. I w takiej sytuacji oczywiście występuje presja przeciwko polskim aktywom. O polskich obligacjach już mówiłem, natomiast to, że ten euro-dolar rośnie, to jest czynnik działający przeciwko krajowej walucie i zobaczymy, jaka będzie konsekwencja i gdzie będzie rynek złotego na poszczególnych parach walutowych, jeżeli euro-dolar sięgnie poziomu 0,97, gdzie byliśmy w ostatnich dniach. Ponieważ jeżeli w sytuacji, kiedy euro-dolar testując poziom 0,97 kiedy poszczególne pary związane ze złotem nie będą testowały tych ostatnich swoich ekstremów, które były kilka dni temu ustanowione, kiedy ten euro-dolar testował poziom 0,97, będzie to następny sygnał rosnącej relatywnej siły polskich aktywów, że tutaj kapitał jednak płynie, że ktoś akumuluje polskie, zwłaszcza akcje i być może, i przede wszystkim oczywiście polskie obligacje. I w takiej sytuacji warszawska giełda papierów wartościowych może na tym zyskiwać, ale polska giełda, w tym wypadku indeks WIG20, do czasu, kiedy nie zamknie luki wzrostowej, która była wczoraj ustanowiona, nie zamknie poziomu 1400 punktów i nie wróci do wnętrza tego klina zniżkującego, z którego się wybiliśmy w ostatnim czasie, to daje cały czas promyk nadziei, że tendencja wzrostowa nawróci, a opory w okolicach 1450-1460 punktów jeszcze bardziej rosną na znaczeniu jako punkty odniesienia w sytuacji, kiedy impuls wzrostowy faktycznie by się pojawił. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Na razie będziemy dyskontować to, że mamy nowe rekordy BESSY, czyli nowe rekordy wzrostu rentowności amerykańskich obligacji. No i pytanie, czy przełoży się to na załamanie na rynku nieruchomości, które da recesję w amerykańskiej gospodarce. Jestem bardzo ciekawy, czy takie przełożenie w najbliższych miesiącach i kwartałach będzie miało miejsce. A jeżeli chcesz się nauczyć inwestowania, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Link na dole w opisie. A dziś danina, sasina i co dalej. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby tam na dole kliknąć, link w opisie i poczytać więcej na temat tego, co się może wkrótce wydarzyć. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i pozdrawiam.